Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję dla Ciebie film straszny. Nie, właściwie straszny film. Oczywiście ten takowy, który tutaj możesz zobaczyć. No wiem, że to taka fajna paczka popcornu, można powiedzieć, z 4 filmami, ale dokładnie dzisiaj będzie tylko i wyłącznie, tutaj niech stoi, pierwszy film. Oczywiście będzie to tylko i wyłącznie komentarz audio, gdyż no, nie mam praw do pokazywania filmu na YouTubie, więc jeżeli chcesz obejrzeć ten film albo wysłuchać, w zależności od tego, czy oglądasz to na YouTubie, czy słuchasz na przykład na Spotify'u, no to musisz włączyć swoją kopię i na to wszystko włączyć mój komentarz. Jakiś tutaj będzie zaraz, pojawi się oczywiście licznik, żebyś dokładnie wiedziała, w którym momencie jesteśmy. Film ma godzinę 24 i 41 minut, tyle ma właśnie ta wersja, więc będę oczywiście komentował. Jeżeli nie masz, chciałabyś mieć na DVD, na Blu-rayu straszny film, to w opisie będzie oczywiście link do Amazona. Tam możesz, jak to mawia siostra Anastazja, drogą kupna nabyć. Więc zostawiamy. Oczywiście na koniec będzie moja ocena, więc będziesz mogła przekonać, czy rzeczywiście straszny film jest wart obejrzenia. Wiadomo, że jest to cykl kultowych horrorów, bo tam w tamtym cyklu nie tylko straszaki, ale też i horrory na wesoło. A cóż lepszego niż taka właśnie parodia. Więc nie przedłużamy i zaczynamy. 3, 2, 1, 0, start. Ok. Widzę, że Dimensions. I z tego co pamiętam, bo ten film widziałem wiele lat temu, na początek będziemy się tak nabijać z krzyku, który nomen omen pierwotnie nazywał się strasznym filmem. Carmen Electra. Pamiętaj, to nie jest humor najwyższych lotów. Kazam. Widziałem ten film z Shaquem O'Nealem, to po prostu tego się nie da oglądać. No ale Shaquille O'Neal akurat w kosza był dobry, w aktorstwie niespecjalnie. Pięknie. No słuchaj, no. Musi oglądać się. No, głupi i głupszy. Może być. I wygląda jak Prince, co? W ogóle w tym filmie miała się pojawić Jamie Lee Curtis, no, czyli oczywiście wiadomo, królowa krzyku z serii Halloween między innymi. No ale niestety nie udało się. Nie udało się dograć szczegóły. Miała się pojawić wtedy, kiedy Cindy jest właśnie goniona przez zabójcę. A Cindy otwiera szafę, a tam proszę bardzo Jamie Lee Curtis się chowa. No Carmen Electra wtedy w wielu takich głupich komediach wystąpiła, no ale widać jakiś pomysł na zarabianie jest. Życie. Drew. Dlaczego Drew? Bo Drew Barrymore oczywiście w krzyku. Pierwszym to ona zginęła. Ja wiem, że to jest debilne. No. Mogła przed chwilą wybrać granat. Wybrała banana. Bezpieczeństwo czy śmierć? No wiadomo, że śmierć. I teraz lecimy. To, co ja uwielbiam. Płaciutko, oczywiście, że tak. Stadion Narodowy, a ona się musi potknąć. To jest dobre, bo akurat to jest parodia, no to w tym momencie to wypada jak najlepiej, ale kiedy to już dostajemy w horrorze pełnoprawnym, no to już jest masakra. Dawać. Widać, że bracia Wyansowi potrafią się nabijać z wszystkiego. Ja.
Jeżeli pamięć nie mieli, to Carmen Electra wcześniej było, że w Playboyu, ale chyba naprawdę występowała, brała w jakiś tam silikonasy. Straszny film. Ta sama czcionka oczywiście co w Krzyku. Tak jak już mówiłem wcześniej właśnie Krzyk, oryginalny, pierwotny tytuł to był straszny film, no ale tak do końca Wesowi Cravenowi nie podobało, więc zmienili, a to i zostało. Tak będę oczywiście co jakiś czas wrzucał. To jest również scena z Krzyku, a jeszcze wcześniej oczywiście scena z Koszmaru z Związów, kiedy to właśnie Heather Langenkamp, kiedy to jej facet, czyli Johnny Depp się wchodził do niej do pokoju. Anna Faris. Wujek Escobar, no. Jaka dobra, miła córeczka. Anna Faris, kiedy otrzymała rolę w tym filmie, pracowała wtedy w agencji reklamowej i tylko tydzień, tak przynajmniej twierdzi w wywiadzie, tylko tydzień brakowało, żeby się przeprowadziła do tejże właśnie agencji w Londynie. No. Jak widać udało się. Kolejny oczywiście odnośnik do Krzyku. Tam akurat było, tutaj no mówi would you like to have a little bum bum? A tam było would you like to have a little raw footage? No, wiadomo, będą zżynać z wszystkiego, co tylko się da. Czasami to brać się łajancą wychodzi lepiej, czasami im to wychodzi gorzej, no różnie to wszystko z tym jest. Nie to okno. Pierwotnie w roli Bobiego, no bo bardzo często tak jest, że no wiadomo, pierwszy wybór aktorski nie zawsze jest dostępny. Pierwotnie rolę Bobiego miał zagrać Jared Leto. To było na początku, no i jak najbardziej zgodził się, ale potem to się przyciągało, więc w pewnym momencie stwierdził, nie dziękuję bardzo, idę robić inny film. Tym filmem oczywiście było Requiem dla snu Aronofskiego. Tego się nie da zobaczyć. Dokładnie. Nomen omen, tam wystąpił również inny aktor właśnie z strasznego filmu, czyli Marlon Wayans. Właśnie teraz się pojawia. Tutaj również pojawia się Brenda. Również ta aktorka nie była pierwszym wyborem. Pierwszym wyborem była Lia. Wtedy wschodząca gwiazda. Może ją kojarzyć chociażby z filmu Romeo musi umrzeć z Andrzeja Bartkowiaka z Jetem Lee w roli głównej. Jeżeli lubisz takie komentarze, pamiętaj, ażeby udostępnić to na swoich mediach społecznościowych. Puff Daddy.
Security guard, no. Gilmore. Tak to jest w Hollywood. Oczywiście Shannon Elizabeth wciela się w postać Buffy. Jest to postać z I Know What You Did Last Summer, czyli koszmar minionego lata. W tamtym filmie oczywiście ta postać była grana przez Sarah Michelle Gellar, która wcieliła się w Buffy Summers. Oczywiście w serialu Buffy Pogromczyni Wampiru, więc rzeczywiście no dużo połączeń. Gale Hailstorm. Nawiązanie do Gale Weathers? Oczywiście, że tak. To jest to, że dzisiaj taki film nie mógłby pewnie powstać, bo zbyt dużo obrazoburczych tematów. Run, bitch, run. No. Dumbass. Debil. On przeważnie takie akurat role ma takie, no, niekoniecznie intelektualistów. Hmm. To jest lalka na drzwiach. Dopiero teraz zauważyłem. Daleko, tak daleko, a tak blisko. Oczywiście Alicia Silverstone również była brana pod uwagę. Rola główna, czyli Cindy. Ale niestety stwierdziła, nie dla mnie, nie jestem zainteresowana. Jakaż piękna retrospekcja. Ciekawe, czy uda mi się zliczyć wszystkie filmy, które się nabijają. No, oczywiście, że Krzyk. Oczywiście, że Koszmar minionego lata.
Co za głupie. Będzie jazda. Klasyk. Wrzuć stary jakiś rock albo metal. O. Lecimy. Można by spadochron zrobić. Nie pamiętałem tego ulu. Ale jaja, ale jazda. Mhm. Oczywiście czymże byłaby parodia bez przeginki, jeżeli chodzi o firmy, dlatego też się pojawiają się różnego rodzaju inne nazwy, jeżeli chodzi o firmy. O tym będzie jak najbardziej za chwilę. Debile, naprawdę. Drew Decker była również oferowana do kilku innych aktorkom. Jenna McCarthy-Wahlberg, a także Britney Spears miały propozycję. McCarthy odrzuciła, dziękuję bardzo, powiedziała: nie, ja wystąpię w filmie z Krzyk 3. Tak, widziałem Krzyk 3 i powinna raczej odpuścić. Ale później wystąpiła w trzecim strasznym filmie z kolei, więc nie ma tego złego. Dobra, lecimy dalej. Kolejna informacja, że również Jennifer Coolidge dostała ofertę wystąpienia w tym jako Miss Man, ale odrzuciła tęże propozycję. A dla tych, którzy nie pamiętają, kto to jest Jennifer Coolidge, tylko przypomnę, że matka Stiflera i wszystko jasne chyba. Dawaj, kradniemy.
Przypominam, że dzisiaj oglądamy straszny film. Część pierwszą parodii. Wszystkie 5, póki co 5, będzie oczywiście tutaj omówione. I koniec retrospekcji. Pięknie. Oczywiście to jest nie jedyny film, w którym Wyansowie wystąpili. Marlon i Sean wspólnie z Lochlyn Monroe wystąpili w filmie Białe Laski. James Lockwood. I'm dead. Duffy. Moral Fabrics. Z wszystkiego. Naprawdę nie ma tutaj świętości w ogóle. Kolor skóry, rasa, wyznanie, seksualność. Idziemy po wszystkim. Dawaj, bierz kujonkę. Heather. Przypomnę tylko, że Heather to jest postać oczywiście z Koszmaru z ulicy Wiązów. Dawaj. Tym razem jest hak. Czy pamiętasz, kto się posługiwał hakiem? Koszmar minionego lata. Candyman też miał zamiast ręki hak, no ale to już troszkę inna sprawa. I know what you did last Halloween. Czyli wiem, co zrobiłaś ostatniego Halloween. Co robiłaś? Z Bobim. Słuchaj, ten film nie jest dla każdego. Naprawdę, to jest... Nawet w sumie nie sprawdzałem, jaki jest certyfikat, ale zapewne przynajmniej musi być 15, jak nie 16 może. A może nawet 18. Nie o to mi chodzi, o to drugie. No niestety tutaj nie ma, ale uwierz mi, na pewno to jest dosyć wysoki certyfikat. No. Na opakowaniu podają 18, więc pewnie to jest najniższy, jaki możliwy być, więc obstawiamy, że tak 18.
Mm. Mm. Wiele filmów, które się ogląda po latach, ma taką tendencję, że lubi się zestarzeć. Tutaj tak, pewne żarty już się nie śmieszą. Już są... Mm. Z tego co pamiętam, zdjęcie siusiaka. Cytując Marcina Dańca, spocony czy naoliwiony, kto to sprawdzi? Pięknie, tarka, niech będzie. Duffy. I zaczynamy. To jest. Ja rozumiem, że on jest parodią tego amerykańskiego osiłka, deklarz, jak tam go zwierz, ale to rzeczywiście naprawdę jest dobrze zagrany. Forget about Shorty. Teen Beauty Pageant. Miss Fellatio. Dobra.
No ja wiem, że oczywiście yy, z dwójki? Dwójki krzyku to jest? Chyba tak, rzeczywiście. No, no. A, brawo. Rewelacja, rewelacja. Buffy Gilmore. Czy mi się dawało, czy ona miała szarfę z napisem Miss Congeniality? To jest film z Sandrą Bullock? Chyba tak. Tam dwie części były tego, co nie? W ogóle widzę z tego, że one wszystkie się tak fajnie tam nazywają. Patrz. Czyściutka, elegancka, co? A. Parking at the rear. Zawsze mi się podobały w Ameryce te ogromne łazienki, gdzie jest wanna i jeszcze 500 km² dookoła. Można się spokojnie relaksować. Hello, Cindy. Oczywiście w jednych z głównych ról, w dwóch głównych rolach oczywiście są bracia Wyansowie, ale reżyseruje film trzeci Wyans, czyli Keenan Ivory Wayans. Akurat tak to jest. Miał się pojawić jeszcze czwarty brat, ale się, ale się niestety nie zgrały terminy i zostało tak jak jest. Że tylko dwóch braci, powiedzmy. A myślałem, że będzie scena z Koszmaru z ulicy Wiązów. No, pięknie. Jedziemy. Jakby oglądał Robin Hooda Mela Brooksa. Z tego filmu pamiętam tą piosenkę Big White Dope. Jak się ten zespół nazywał? Napisz mi w komentarzu, bo w tym momencie sobie nie przypomnę. Jestem ciekaw. Czy pamiętasz? Bloodhound Gang to się nazywa. A w tym momencie oglądamy 34 minutę, więc rzeczywiście jest najgorzej. Takie głupie. Ale może być. Dawaj babcie, dawaj. Ups. Babcie.
No pewnie, że tak. Widzisz, naprawdę grają wszystko. Kartą, jeżeli chodzi o seksualny. No wiadomo, że e, Rey jest gejem i w ogóle. Mm, Jest oczywiście również grana karta, jeżeli chodzi o kolor skóry. Jest wszystko, naprawdę wszystko. Począwszy od tego, że aktorzy są dorośli, a powinni być nastolatkowie, no i wiadomo, parodia. Mówimy, czasami to Wyansom wychodzi lepiej, raz gorzej. Kiedy parodią Krzyk jest w porządku, ale jeszcze też pamiętaj, że była parodia między innymi Paranormal Activity. Tam w ogóle z tyłu jeden facet jest na golasa, a u góry są wywieszone jakieś czerwone majty w ogóle, czy coś tam, jakaś halka. Nie, nie robi roboty. Serve, protect, shoot to kill. Gale Hailstorm. Gale Weathers, tam była Weathers, czyli pogoda. Hailstorm, czyli grad. Duffy. Szczał. Czy teraz będzie ta słynna parodia reklamy Budweisera? What's up? No, to jest dobre, to pamiętam. To też była piosenka, z tego co pamiętam. Jaki zrobiony. Piwo. Etykieta jak piwo Miller, ale zamiast tego jest killer. To właśnie o to mi chodziło, kiedy mówiłem wcześniej, że marki różnych produktów właśnie są pozmieniane, żeby pasowały specjalnie. Too perfect.
Mm. Odkurzacz. Um. Na menu, widzicie, z tyłu jest napisane same old shit, czyli to samo gówno co wczoraj. Obok również. To było w tym filmie krzyk. Mm. Dobra, lecimy dalej. Alawem. Widać, że... Nowy kolega. Siwy, kudłaty. W killerze był kudłaty, więc może killera? Nie, bez przesady. Ktoś jeszcze pamiętał Spice Girls? Dla tych, co nie pamiętają, to wtedy mniej więcej był taki girls bed. Shit happens. No co, skoro była szatnia męska, musi być i szatnia żeńska. Czy to czasem nie jest jakiś zawodnik z wrestlingu? Ja się patrzę, ale... Zastanawiam się, czy będzie coś na temat właśnie pani trenerki. To miała być Jennifer Coolidge. Miss Ma'am. Miss Men. No tutaj podają, że to jest kobieta. Okej.
Ohydne. Zaraz, za chwilę się pojawi właśnie reżyser. Ma swoją scenę w 55 minucie. Jeszcze sprawdza 10 minut, ale również tutaj mam kolejny epizod, to był na początku, kiedy pojawił się w oknie, gdzie pomylił plany. To był oczywiście James Van Der Beek. To on tutaj się właśnie się pojawił. No, wtedy akurat występował w serialu Dawson's Creek. Hello, girl. BA Corpse High. Corpse. Dajesz. Dokładnie, tak sobie podejście. O, wrzeszczy w mordę jeża. Zgubiony, znaleziony. Dajesz, Cindy. What am I waiting for? Dajesz. Dajesz. Ja cię. Nie. Dawaj, dawaj. Dopiero co się nabijali z jednych, teraz pora na drugi. Dopiero mieliśmy kobietę z genitaliami. Dziwne, nie? Zdarza się. Ciekawe co za muza w tle.
Lovers Lookout. Dawaj, będzie jechane. Będzie się działo. A, to jest ta kujonka. Header. Okej, no teraz się włącza Blair Witch Project. Kenny. Kenny is no more. Te gluty, ja cię. Przypominam, że oglądamy straszny film. Zakochany Szekspir. Kto z nas nie spotkał takiego ludzia w kinie? Immature. O właśnie, tutaj się pojawi Keenan Ivory Wayans. Teraz jest on. I'm a king of the world. Titanic. I Amistad. Co za babsko. Pięknie. Słuchaj, konkursów sikami jeszcze nie było, nie? Musiał się pojawić. Ja cię. Ale go dojechali. Dosłownie. Co za babsko.
Zdarzy się. Tego jeszcze brakowało. Dawaj, dawaj! Ileż można? Dalaj Lama, proszę bardzo, Matka Teresa, Jan Paweł II, wszyscy tam są, no po prostu. W ogóle producentem tego filmu jest Dimensions, a oni tak samo właśnie wypuścili Krzyk, więc to bawił się całego. O, i dobra muza wbiła. O. No światło nie może działać, no przecież to jest horror, no. Komedia, komediowy horror, parodia, no, ale mimo wszystko gdzieś tam w tle te zabójstwa się pojawiają. O, proszę bardzo, piwo się nazywa Kult, drugie się nazywa Satan, jeżeli mnie pamięć i wzrok nie byli? Tak. No. Jakie karty jeszcze Winesowie nie grali? No, jeszcze się z wagi nabijali. Więc pora na to. Ja jestem tylko statystką. No dokładnie. To jest jeden z tych motywów, kiedy zastanawiamy się, o co tutaj chodzi. Wiesz, co autor miał na myśli. Mówię, nie ma świętości, nie ma świętości. Ale już, skoro w tym momencie już ile? 58, 59 minuta leci, to chyba się domyślasz, że rzeczywiście po prostu jest. Nie ma litości, nie ma zmiłuj dla nikogo. Co on to ma? True. No Anna Faris niestety utknęła przez lata właśnie w takiego rodzaju parodiach, bo czy to przecież tutaj oczywiście, czy potem parodia, a może to był kolejny straszny film, gdzie tam była Wojna Światów i tak dalej, no tak jak się zdarzyło. True Welcome, chyba tak? No i się zacznie teraz dziać.
czego składałaby się parodia, gdyby nie była samoświadoma. No musi tak rzeczywiście być. Oczywiście recenzja tego filmu, jak i wszystkich pozostałych strasznych filmów pojawi się również, także zapraszam do oglądania. Na końcu wrzucę na ekranie końcowym będzie odnośnik, możesz sobie przejść, zobaczyć, co mam do powiedzenia na temat tej chamskiej, głupkowatej, nie szczędzącej nikogo komedii. Szósty zmysł musiał być. I dalej puszki z piwem Killer, Kult 45. Jaki zjarany. Nie ma świętości. Nie ma świętości. Hmm. No tutaj będzie jedna z dosyć grubych scen, z tego co pamiętam. Będzie z tą podkaszarką. Bad jaskinia. No mówię, że będzie tak, podkaszarka. Właśnie nie jest podkaszarka, tylko to inaczej się nazywa. Jacy porobieni. Piątek 13. Czyli kill, ma. Zul.
O ja cię. A. Dawaj. Dobra, dobra. Biedny Shorty. No niestety. Sztachli się. O. No. Jedziemy. Akcja finałowa, czyli Billy Loomis. No. Jedzie. No, zdarza się. Zdarza się. Nie. Nie jestem. Powiem, że ja się akurat dobrze bawię. Humor bardzo niski lotu, ale może być. Matthew Lillard, czyli kudłaty. Dawaj, dawaj. No dawaj, dawać. Bo film się już musi skończyć. Teraz. Wayans Brothers, good show. Nawet w 95 roku oczywiście The Wayans Brothers Show był wyświetlany w telewizji. To było 8 lat.
Przez 8 lat był grany. No i pojawia się prawdziwy, trzeci zabójca. No na to wygląda, że jest trzeci. Dawać. Matrix. Tak, zapisuję sobie, co parodiują. Nie ma to jak dobry, głupi film. Taniec irlandzki. Ale piękny kop. Dawaj, dawaj, taki tatusiek. No, uciekł, nie ma go. Jedziemy. Jaki uzbrojony, co? Tutaj będzie jeszcze mniej więcej na zakończenie wstawka z filmu Usual Suspects. Bodajże Podejrzani jest polski tytuł. Kiedy rzeczywiście Kevin Spacey, David Keegan, brzmi znajomo? Dufus Porcelain. Nikt go nie widział, oczywiście, że nie. Troszkę się zmienił Duffy, co? Nie, jest nie do poznania, jak najbardziej. Niekoniecznie można go poznać. A nawet sprawdzę, kto grał właśnie Duffiego.
Już tutaj patrzę, sekundkę. Ale się drze. Puc. To się musiało tak skończyć. Jest Keenen Ivory Wayans. Druga część Krzyku. Scena po napisach. Można by tak powiedzieć, że to akurat była. Napisach. No w sumie jeszcze jest druga scena po napisach, więc troszeczkę jeszcze poczekamy, posłuchamy. To naprawdę jest to również kolejny żart. No ale niech sobie będzie. Niech wybrzmi. Straszny film. Okej, jest 7 minut napisów jeszcze jest. Proszę bardzo. Slash and gash. Tutaj przewijam sobie. O, właśnie teraz pojawia się piosenka Bloodhound Gang. Okej. No i w tym momencie jest scena po napisach. Wiem, przewinąłem troszeczkę, no ale... Doofy. No jak widać, jest potwierdzenie, co Doofy robił. No. Okej. Albo alright. Okej, właśnie się film skończył. No, nikogo to nie zaskoczy, jeżeli powiem, że to nie jest film najwyższych lotów, to jest po prostu delikatnie mówiąc głupawa komedia z bardzo niewyszukanym humorem, no ale takie też się trafiają i takie również trzeba umieć zrobić, nakręcić, bo dobrą parodię rzeczywiście to ciężko zrobić, ciężko nakręcić. Wielu próbowało, nie zawsze się to udaje. Czy to jest wybitna parodia? Nie, to na pewno nie jest wybitna parodia, to jest taka, że powiedzmy może być. Jak naprawdę. Czy mogę polecić? Tak. Można polecić jak najbardziej. Jak chcesz sprawdzić sobie moja ocena na Filmwebie, możesz zobaczyć jak oceniłem ten film. No jest zabawa, bo rzeczywiście pierwsze dwie części to oczywiście są bracia Wayansowie, później Zaz, czyli Zucker, Abraham Zucker przyjęli, no wiadomo, Leslie Nielsen się będzie pojawiał, Charlie Sheen i inne gwiazdy, chyba Britney Spears tam się pojawia, chyba w czwartej czy piątej części, ale o tym oczywiście do tego dojdziemy za chwilę. Tutaj zaraz pojawi się lista, na niej będzie oczywiście więcej takich komentarzy oraz będzie recenzja do tego filmu. Możesz zobaczyć jak to według mnie wygląda. Tak, rzeczywiście bardzo zaskakujące. No, co tu powiedzieć? Pamiętaj, to jest tylko i wyłącznie komedia. Nic więcej, mamy się bawić, mamy się wygłupiać. No dobra, pora obejrzeć drugą część.